thought. You have failed me, completely and utterly. I have taught you to hear the Force again, shown you the contrast, and yet still you do not understand. This is what you have wrought. Countless murderers, slayers, assassins, born of war that has, as always, taught the wrong lesson. You showed them life without the Force, and instead of showing them truth, power, all you showed them was how the galaxy may die. You are responsible for all of this. Even now, events spiral towards destruction, and there is nothing that can be done because you refuse to listen, to understand. You have seen the effects you have on those close to you, heard the echoes scream across dead planets, and watched as your strength has grown. Yet it is for nothing. To have the Jedi Masters brought low by such a failure, there is no victory in that. You have not heard a thing I have taught, and for all I have said, you have never learned to listen. Vrook was right to come here, though he did not recognize the connection until too late. This place will hide you from the Sith for a time, enough to do what must be done. You are my last hope, the only one who could change what is to come. Now you have left me nothing. I shall teach you no longer. Our bond remains, but that is all. Stay here and die, apprentice, among the wreckage of all that remains of the Jedi. It is a fitting grave until the Sith come to end you, to end everything. And as you lie here, I pray you will listen and finally awaken. Vrook was right to come here, though he did not recognize the connection until too late. All life is connected by the Force. You have felt it in your companions. Your choices affecting theirs, their actions mirroring yours. Imagine such incidents spreading outwards. From the smallest of actions, the smallest of cruelties and kindnesses, great tragedies are made. The wounds inside people, the wounds suffered by planets, both cause echoes heard and felt through the Force. And these echoes build, and all that can hear them shall become deafened or die. Choose the right moment, create the right echo, and then all shall be destroyed. And there are those that feed on such deaths, and when no life is left, they shall consume themselves. You have taught them to bond with others, and then feed on others through that bond. What you have brought is the death of all who can feel the Force. It is your gift to the galaxy, exile. And unless you hear it, and silence the echo you have caused, then every living thing everywhere that is touched by the Force will die. It is done. She is no more. Take me to Atris. She will have the strength to do what the Council cannot. I tak, dostaliśmy jeszcze nową moc. Taką najpotężniejszą moc. Force Crush, czyli jakieś, nie wiem, zmiażdżenie mocą, coś w tym guście. Jest to bardzo potężna moc na pojedynczy cel. Zadaje wręcz śmiesznie ogromne obrażenia. I nie wiem, po co ją dostajemy. Naprawdę, nie mam pojęcia. W każdym razie, gdybyśmy byli po stronie jasnej, wtedy byśmy dostali coś w rodzaju mocy wzmacniającej, która... Nie wiem, czy ona wzmacniała wszystkie moce pozostałe, czy wzmacniała dodatkowo naszą osobę, czy wszystkich, naprawdę nie pamiętam tego. Gdybyśmy także opowiedzieli się za jasną stroną mocy i oszczędzili wszystkich mistrzów, chociaż to także jest dostępne, jeśli gra się po mrocznej stronie mocy, po prostu nie zabija się tych mistrzów, wtedy Kreia i tak by wyssała z nich energię, podobnie jak my to robiliśmy z nimi teraz.
Co właściwie trochę mnie zawsze smuciło, czemu, że Rada nie zrobi jakiegoś... nie wiem, nie wesprze nas teraz, odkąd kraja nas opuściła i praktycznie zdradziła. A po prostu i tak zostajemy sami, chociaż to także pasuje dosyć do samej specyfiki gry, która pokazuje, że nie ma dobrego i złego. Czy dobrego i złego rozwiązania nawet. Także gdzieś tu była jakaś skrzyneczka, chociaż wątpię, czy mogłaby nam zaoferować cokolwiek ciekawego. No tak, kredyty. Bardzo potrzebujemy kredytów. Ciekawe, z Visas można teraz porozmawiać normalnie jak na statku i nie wiem, czy to jest kolejny bóg, czy cokolwiek. W każdym razie mogłaby jakoś skomentować to całe wydarzenie. Także jakieś ostrze wojenne Freya. O. Zdaje się, że już to oglądaliśmy. Gdzie jesteś? Serio, nie widzę tego. Albo oślepłem. Ha. Okej. Nie, jest. A, całkiem mocno. Także chyba gdzieś było tutaj drugie ciało. Czy to tutaj? Tak jest. No, okay. Więcej śmieci. No i cóż, teraz pozostaje nam wrócić na statek i czekać na rozwój wypadków. Może, chociaż albo dowiedzieć się, co się stało z resztą. Mam nadzieję, że nikt ich nie skrzywdził. Też w zasadzie kraja by chyba nie miała powodu, żeby wywierać na nich jakąś zemstę. No może na Atonie, bo do nim pyskował. She's gone. The handmaidens came for her. They know who she is now. I couldn't stop them. I wasn't conscious at the time. I don't even know if I could have stopped them. They'll take her to Telos, and Atris will do what she'll do with anyone she thinks is a Sith. Yeah, I know. Are you surprised? All that talk of hatred, manipulation, and standing on your own 2 feet? Sorry, you don't get any more Sith than that. Still, if we were all judged by who we were in the past, I don't think you'd understand who we are now. That's what I was afraid you'd say. Is something wrong? You look troubled. I tutaj, o ile pamiętam, gdybyśmy chyba byli mężczyzną, wtedy by do nas podeszła Visas i zaproponowała wspólną medytację. Nie jestem tego do końca pewien, jednak coś mi się po głowie tak miota. Jak ja oczywiście nie lubię ucznia i spadaj, człowieku. Znikałeś mi ze statku, kurczę, teraz przychodzi mi w cutscenkach. W każdym razie odnośnie tego... okej, jeszcze scenka. Już się zamykam. Who is there? Who I am is not the question. I am Atris, Jedi Master, the last historian of the Jedi, the last of the Jedi. Those are titles, words you cling to as the darkness falls around you. You are that which has attacked the Jedi. You are Sith. Sith is a title, yes, but like you, the title is not who I am. It is not what I believe. For you, it is different. Know that there was once a Darth Treya, and that she cast aside that role, was exiled, and found a new purpose. But there must always be a Darth Treya, one that holds the knowledge of betrayal, who has been betrayed in their heart, and will betray in turn. You have bathed in the knowledge of the Sith. But there is not enough truth in such teachings. But it will be a step for you. How did it happen? Search your heart. It was never battle that called to you, never battle that caused you to fall. Malachor 5 has touched many things, and it casts its echoes still. Why did she betray me?
You betrayed yourself. Do not blame the exile. And unlike you and I, there is still a chance that one may be saved. The one that you cast out. Where is the exile? I had thought... Oh, she will come, but it will be too late to save either of us. It is such a quiet thing to fall, but far more terrible is to admit it. Your mistress awaits. She has much to share with you. I w porządku, jesteśmy po raz kolejny w sekretnej Akademii Atris, chociaż naprawdę słowo Akademia jest tutaj dosyć źle użyte, odkąd tutaj nikogo się nie kształci. W każdym razie odnośnie tego całego zwrotu akcji. Nie był to taki dobry zwrot akcji jak w pierwszej części. Oczywiście raczej myślę, że nikt się nie spodziewałby, Obsidian mógł coś na podobę pierwszej części wymyślić. Jest ten cały zwrot akcji z Kreją jest dość przewidywalny, przecież wiadomo, że ona manipulowała innymi członkami drużyny. Zresztą widzieliśmy to na każdym przerwniku. I właściwie to nie jest zaskoczeniem, że wykorzystała nas po prostu do własnych celów. To oczywiście nie jest aż takie płytkie, jest trochę bardziej skomplikowane, o czym dowiemy się troszkę później. Także jeśli byśmy byli mężczyzną, jako główną postacią, oraz romansowali ze służką, czyli bylibyśmy dla niej mili, w ogóle dowiedzielibyśmy się jej prawdziwego imienia, wtedy te pozostałe służki, zabierając Kreję, zabrałyby także naszą towarzyszkę. Wtedy byśmy dostali jeszcze jedną dodatkową scenę, podczas której Atris bodajże pastwiła się, czy nadbiła naszą towarzyszkę. No cóż, w każdym razie idziemy do tajemniczej sali, do której wcześniej wstępu nie mieliśmy. Pogadać z Atris. No może coś więcej. She said you would come here, to this place. If you think you can defeat me here, you are wrong. All this collected knowledge, all these teachings of combat and the Force, they're mine to command. And if I must use it to end you, I will. Surrender. Właściwie co ona zrobi z tą całą wiedzą? Zacznie rzucać we mnie tymi holokronami? Ponieważ tak, to są holokrony Sithów. Atris najwidoczniej nie była wybredna w gromadzeniu wiedzy Jedi. Co w sumie jest... miała trochę racji, ponieważ Jedi to także mroczni oraz jaśni ludzie, czy dobrzy i źli ludzie. I fear nothing, least of all you. No, Let us end this. Wszystko jedno. Pamiętam, chyba była jakaś opcja dialogowa, że przyszliśmy po swój miecz, ale nie jestem pewien, czy ona była za pierwszym spotkaniem, czy za drugim. W każdym razie tak. Jak mówiła Kreja, ciemność cały czas krążyła nad Atris i ta cała wiedza, te wszystkie holokrony Sithów, które tutaj widzimy, powoli sprawiały, że Atris popadała coraz bardziej i bardziej w mroczną stronę mocy. Tylko oczywiście nie zdawała sobie z tego sprawy, nadając sobie jakieś chwalebne tytuły, ostatni Jedi i tym podobne. W każdym razie nie jest dla nas wyzwaniem. To jest takie kuszące i... czemu nie? Naprawdę nie lubiłem tej postaci. You have done well. All is as I have foreseen. There must always be a Darth Treya, and if it will not be her, then I must assume that role, and as always bring about the betrayal